Siemanko, witamy w kolejnym odcinku. Przyjechaliśmy właśnie do obozu Auschwitz-Birkenau. Jesteśmy w Oświęcimiu. Idziemy znaleźć teraz przewodnika, żeby zrobić dla Was bardzo ciekawy odcinek z tego miejsca, żebyście się dużo ciekawych informacji dowiedzieli. No i żeby zachęcić ludzi, którzy tutaj nie byli, że na pewno warto odwiedzić to miejsce, że jest to miejsce bardzo szczególne na mapie Polski. No i uważam, że każdy powinien tu przyjechać i to zobaczyć. Tylko musimy iść teraz do kasy, znajdziemy. Zaraz powiem Wam, ile kosztuje wejście i jak w ogóle jest z tymi przewodnikami. Czy możemy sobie wynająć na własną rękę, żeby po prostu był naszym prywatnym przewodnikiem, czy będziemy musieli dołączyć do jakiejś grupy. Druga wojna światowa była jednym z najciemniejszych rozdziałów w historii ludzkości, trwającym od 1939 do 1945 roku. Ten globalny konflikt pochłonął życie milionów ludzi i przyniósł niewyobrażalne cierpienia. Wojna ta zniszczyła całe miasta, zmusiła miliony do ucieczki i zmieniła na zawsze oblicze świata. Była to walka nie tylko na polach bitew, ale także w sercach i umysłach ludzi, którzy musieli stawić czoła brutalnym realiom wojny. Auschwitz, niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady, został założony w 1940 roku na terenie okupowanej Polski. Stworzony przez reżim nazistowski, miał na celu realizację polityki eksterminacji i prześladowania ludzi uznawanych przez nazistów za niepożądanych. W ciągu zaledwie 5 lat działalności Auschwitz stał się miejscem masowego mordu, w którym życie straciło ponad 1 100 000 osób. Większość ofiar stanowili Żydzi, ale wśród zamordowanych byli również Polacy, Romowie, radzieccy jeńcy wojenni i inne grupy prześladowane przez nazistów. Dziś Auschwitz jest miejscem pamięci odwiedzanym przez miliony ludzi z całego świata, którzy przybywają, aby oddać hołd ofiarom i zrozumieć ogrom tragedii, jaka się tam rozegrała. No i tak, mamy wejście na 15:30 z grupą. Grupy wchodzą ogólnie do 16:30. Na zwiedzanie musicie przeznaczyć sobie 3,5 godziny. Czyli 2 godziny macie na Auschwitz, 1,5 godziny macie na Brzezinkę, czyli na Birkenau. Dodatkowo w tym przejazd autokarem tam macie darmowy i później Was tutaj odwożą. Wejście za dołączenie do grupy, ponieważ nie można sobie wziąć przewodnika na własną rękę, tylko trzeba z grupą. Kosztuje 100 zł od osoby. Po 16:30 można wchodzić za darmo, po prostu żeby pozwiedzać, ale bez przewodnika, moim zdaniem totalnie bez sensu. Dobra, wchodzimy, ale powiem Wam, że nie wiem, jak będzie z nagrywaniem. Dobra, na początku zaczynamy od filmu. Dobra, będziemy teraz szli do wejścia właśnie do obozu Auschwitz. I musicie wiedzieć, że właśnie tutaj kiedyś, jak wybuchła wojna, tereny właśnie zajęli Niemcy i Auschwitz, to znaczy właśnie Oświęcim. Później będziemy w Brzezince, czyli w Birkenau. Tutaj możecie zobaczyć właśnie brama wyjściowa. Jest tutaj Albrecht macht frei, czyli praca czyni wolnym. Wtedy zawsze wychodzili do pracy więźniowie. No i go oszukiwali, że praca czyni wolną. Oczywiście nie czyniła wcale wolnym, bo większość więźniów umierała po prostu z wycieńczenia. Mówili im, że im ciężej będą pracować, tym większą mają szansę, żeby wyjść, co oczywiście było kłamstwem. Przeważnie umierali w pracy. Patrzcie, jak wyglądało. Tutaj wszystko oczywiście podłączone do prądu było. Nie było praktycznie możliwości stąd uciec. Powinno, że było właśnie kolce, zasieki, dodatkowo wiecie, podwójne, podłączony prąd. To jeszcze wszędzie były wieżyczki
gdzie pilnowali. To jest miejsce właśnie, gdzie ktoś próbował uciec. To tutaj zostawiali zwłoki, żeby straszyć innych, żeby nie próbowali tego robić. Możecie zobaczyć miejsce, gdzie orkiestra codziennie gradła i ludzie wychodzili do pracy. To jest 28 takich bloków. Możecie zobaczyć. Przeważnie było od 700 do 800 osób w każdym, ale były też takie, w których było 1000 nawet. Z czego mówiła przed chwilą pani, że w październiku 1940 roku przywieźli tu pierwszych więźniów. Było tu 700 osób, czy coś ponad 700 osób. No i właśnie wtedy obóz zaczął funkcjonować. I zwozili tu na początku Polaków, później też inne narodowości. No i najwięcej było właśnie, jak później do Brzezinki tam wozili typowo już całym pociągiem. 20% zostało odizolowanych do pracy, a 80% wiecie gdzie. Patrzcie, tu jest pokazane właśnie, skąd przyjeżdżały transporty do Auschwitz. Tutaj możecie też zobaczyć, jest powiedziane, że w latach właśnie 1940 do 45 tutaj przynajmniej 1 300 000 ludzi trafiło do obozu, z czego 1 100 000 Żydów, z czego 90% zginęło, ponad 900 000 właśnie w komorach gazowych, od razu zostali przekierowani. Tutaj ilu Polaków zginęło, też Romów, sowieckich więźniów innych narodowości. Teraz pani też powiedziała właśnie, że prochy tych wszystkich ludzi, którzy tutaj byli spaleni po prostu w piecach, a około 4700 osób dziennie potrafiły tutaj spalić piece. Po prostu prochy były wrzucane do rzeki i płynęły. Właśnie to możecie zobaczyć, że w czerwca 1940 roku, a głównie Żydów, to już w marcu 1942 roku przywieźli. Wtedy się zaczęła zagłada. Tutaj jest to, co mówiłem, ten pierwszy transport więźniów politycznych, 728 Polaków, którzy byli właśnie przywiezieni z obozu Starnowa. Tutaj możecie zobaczyć właśnie, jak przyjeżdżały wagony towarowe właśnie z Żydami. Oni myśleli, że oni nie wiedzieli, że jadą do obozu, myśleli, że będą przesiedlani po prostu na wschód. Każdy miał tam jakieś swoje rzeczy. No tam już w tle widać komory gazowe po prostu. Tutaj ludzie dzielili się na osobno mężczyzn, osobno kobiety z dziećmi, a później przychodzi selekcja. To jest pokazane, jak wyglądały właśnie te komory, do których ludzie wchodzili. 2000 osób mogło wejść naraz do komory, gdzie właśnie były tak jakby prysznice powieszone. Puszczali tam cyklon B przez to. Tutaj możecie zobaczyć, jak to wyglądało. Dobra, z takiej informacji, które na pewno bardzo warto wiedzieć, z tego, co właśnie tam oglądaliśmy, to tak, były 3 takie perony, na które przyjeżdżały pociągi właśnie z więźniami. Pierwszy był tutaj w Auschwitz, drugi był między Auschwitz a Birkenau, głównie dojeżdżały pociągi z Żydami w 1944 roku. No i trzeci już był w Birkenau. Na peronach oddzielali ludzi, tych, którzy po prostu szli od razu do pieców gazowych, gdzie właśnie był cyklon B uwalniany, gdzie ginęli i później te zwłoki zostały spalane.
No a 20% tych, którzy nadawali się do pracy, po prostu byli uwięzieni w obozach. Dodatkowo musicie wiedzieć też to, że jak wyglądała selekcja. Wszystkie dzieci, które były za młode, oczywiście niemowlaki, osoby chore, osoby stare, kobiety w ciąży lub kobiety z małymi dziećmi od razu były tam wysyłane. Było 5 palarni. No, główne właśnie były tam w Birkenau. Tutaj w Auschwitz też była. Tu chyba jedna, a tam chyba były 4, z tego co pamiętam. To jest jeden bloku właśnie, gdzie te rzeczy, które były odebrane po prostu ludziom. Tutaj możecie zobaczyć jakieś protezy. Kule. Wiecie, większość tych ludzi, na przykład ci, którzy tutaj byli deportowani, jak wam mówiłem, oni myśleli, że oni byli przesiedleni po prostu na wschód. Oni brali swoje najcenniejsze rzeczy i po prostu wszystkie tu przywozili. Jak docierali tutaj, no to na peronach byli dzieleni na te grupy, rzeczy musieli zostawić, rzeczy były później sprawdzane przez SS-manów, następnie te wszystkie wartościowe były wysyłane do Niemiec. Patrzcie, ile tu jest wszędzie butów. Wszystko to są buty. Każda kobieta, która trafiała, i w ogóle każdy mężczyzna też od razu miał golone włosy. I trzecim przechodzimy koło też miejsca, gdzie były całe sterty włosów właśnie. Te włosy też były sprzedawane później i robili z nich jakieś materiały. I było to udowodnione. A tak wyglądała łazienka, z której mogli 2 razy dziennie korzystać. Każdy otrzymywał taki sam strój. Oczywiście faceci mieli koszulkę, koszulę i spodnie, pasiaki i czapkę. Kobiety miały sukienkę i spodnie chyba. Każdy miał wykonane takie zdjęcie, że w razie ucieczki, że trafiała od razu na komisariat, że ta osoba była od razu wtedy poszukiwana. Teraz też usłyszeliśmy o tym, ile dzieci trafiło tutaj do Auschwitz. Było to 232 000. Z czego oczywiście większość to byli Żydzi. Przeżyło tylko jakieś 700 z nich. Większość z nich po prostu była zabijana. Na początku przebywały ze swoimi matkami, później też były oddzielone. No i niestety było też tak, że na wielu dzieciach po prostu były robione eksperymenty. Wykonywał je jeden niemiecki doktor, który był bardzo zainteresowany tym, jak na przykład jakąś karłowością lub tym, jak to jest możliwe, że się rodzą bliźniaki, ponieważ chcieli dojść do tego, jak kobiety niemieckie mogą rodzić więcej bliźniaków, żeby naród niemiecki szybciej się rozmnażał. No i koniec końcem ten lekarz, na koniec jak obóz został wyzwolony, zabrał wszystkie swoje dokumenty, które miał, uciekł stąd, ukrywał się aż do śmierci w Argentynie, bo później w Brazylii. No i zginął śmiercią naturalną. Okropne, naprawdę. I też właśnie teraz się dowiedzieliśmy, że tu też na początku też były przywożone kobiety, ale później już po tym, jak tam powstało Birkenau, to typowo kobiety były tam już przetrzymywane aż do samego końca. No i te dzieci, które tutaj też były więzione, też właśnie tam przebywały. Blok 11, czyli blok śmierci, jakby nazywany przez więźniów, między 10 a 11. Jest tam ściana śmierci, gdzie rozstrzelali prawie 5000 osób. No to wam za chwilę pokażę. Ten blok jest podobno tak zachowany, dokładnie tak jak wyglądał.
Zobaczcie, rozrysowany cały obóz właśnie Auschwitz, jak wyglądał. Pamiętajcie, że Auschwitz był głównym obozem właśnie, ale takim podobozów było jeszcze coś ponad 40. Tutaj możecie zobaczyć właśnie to krematorium, które tutaj było w Auschwitz. To jest plac, gdzie były apele codziennie rano. W Auschwitz było od 20 do 25 tysięcy więźniów. Także przeliczenie wszystkich, czy liczba się zgadzała, zajmowało czasem naprawdę parę godzin. Tutaj możecie zobaczyć, jest belka, gdzie powieszono 12 Polaków, przez to jak 3 innym udało się zbiec z obozu. Zostali po prostu powieszeni tutaj na widoku, żeby wszyscy widzieli, żeby ludzie bali się stąd uciekać. Pierwszym Polakiem, któremu udało się zbiec z obozu, był Tomasz Gejowski. Jemu się udało zbiec nie tutaj z samego obozu, ale z miejsca, gdzie pracował. 5 Polaków mu właśnie pomogło w tej ucieczce. Przynieśli mu cywilne ubrania, gdzie po pracy przebrał się, no i zbiegł. Najbardziej spektakularną ucieczką to była ucieczka Kazimierza Wiejewskiego plus 3 innych Polaków, którzy w ubraniach SS-manów, po prostu przebrani, wyjechali SS-pańskim samochodem po prostu przez bramę. Podjeżdżali do bramy. On z racji tego, że znał dobrze niemiecki, krzyknął mocno, że mają otwierać bramę. Ci strażnicy, którzy stali, wystraszyli się po prostu, że to jest jakiś wysokiej rangi SS-man. Otworzyli przejazd i udało mi się wyjechać i zbiec z obozu. Mega szacun, naprawdę. No to nie jest po prostu niesamowicie to brzmi. W ogóle wymyślić coś takiego. Wiecie, oni jakby byli nakryci, to jakby ich nakryli, to oni by w strasznych warunkach by zginęli. By byli strasznie pewnie torturowani jeszcze na oczach wszystkich, żeby wszyscy widzieli, żeby nikt już więcej nie wpadł na taki pomysł, a im się udało. Mega. Tutaj w budynku, zaraz przy wejściu do obozu, zaraz koło krematorium mieszkał właśnie dyrektor obozu, Rudolf Hytz, który też później tutaj zginął, został skazany i został tutaj dokładnie powieszony na tej szubienicy. Tutaj możecie dokładnie zobaczyć, w tym miejscu stał kiedyś barak Gestapo, gdzie torturowali ludzi, którzy próbowali zbiec stąd. I właśnie 16 kwietnia 1947 roku z wyroku Najwyższego Trybunału Narodowego w Polsce powieszony został tutaj założyciel i pierwszy komendant obozu, Rudolf Hytz. Dokładnie tutaj, na tej szubienicy został powieszony. Pomyślcie sobie, mieszkał tutaj ze swoją rodziną, przy samym obozie, przy samych komorach gazowych, ponieważ tutaj były wcześniej komory gazowe i jeszcze nie było Birkenau, bo później wszystko zostało przeniesione właśnie tam, te zostały zniszczone. To jest też rekonstrukcja zrobiona. Tutaj były 2 komory gazowe, były piece, w których spalono ludzi. Straszne. Tu wchodzimy właśnie do środka, gdzie były komory gazowe, gdzie piece były, gdzie były krematoria. No ale tam w środku nie mogę nagrywać, także muszę wyłączyć kamerę. Mogę nagrywać? Czy? Nagrywać możesz, ale ciszę. Nie mogę mówić, dobra. Czyli mogę nagrywać, ale nie mogę mówić. Tutaj była jedna z komór gazowych właśnie. Tak jak wam mówiłem wcześniej, pomiędzy Birkenau były umieszczone prysznice, że ludzie myśleli, że trafiają pod prysznic. No a stamtąd był uwalniany cyklon B. Tutaj były piece właśnie, gdzie spalali ludzi. Na tych szynach wjeżdżali.
pierwsza część za nami, czyli wszystko tutaj w Auschwitz. Zobaczyliśmy, dowiedzieliśmy się dużo informacji. Myślę, że jest to miejsce, które na pewno powinien każdy odwiedzić. Każda osoba, która chce być świadoma tego, co się działo. No a to, co się dzieje teraz powiedzmy z drugiej strony, to nawet ciężko uwierzyć. No teraz kolejną częścią naszej wyprawy będzie przejazd autokarem właśnie tutaj stąd z muzeum. Będziemy jechać do Brzezinki. No i zaraz zobaczycie drugą część. Tam mamy jeszcze godzinę zwiedzania. Około 2,5 km będziemy musieli tam przejść po obozie. No i oczywiście pokażę wam, ile tego się uda. Jak Ala? No, skala okrucieństwa jest po prostu taka, że aż ciężko jest w ogóle jakby rozumieć, co tu się działo. No. Ja tutaj byłem drugi raz, ale jest tutaj pierwszy raz i uważam, że zdecydowanie lepiej jest przyjechać tutaj w odpowiednim wieku. Myślę, że dzieci, które są tutaj przełożone w podstawówce, w takich klasach naprawdę małych, one tego nie zrozumieją. One nie chodzi, że nie zrozumieją, to jest zbyt Ale okrutne to jest... i to może być naprawdę trauma później, zobaczyć takie rzeczy. Nie, no nie, ja tu byłem, nie miałem jakoś. Dobra, ty, ale wiesz, jak są jakieś wrażliwe osoby. Tak, ale ja myślę, że bardziej tu powinny przyjeżdżać osoby, które są już bardziej świadome w ogóle tego, co tutaj usłyszą, to do czego tutaj doszło, ile osób tutaj zginęło w ogóle w tym miejscu i tak dalej. I w ogóle jak ona opowiadała o tym lekarzu i w ogóle o tych wielu ludziach, którzy nie zostali nigdy skazani, oni w ogóle dożyli starości za to, co tutaj zrobili, to mi się od razu przypomniało to, jak w Kambodży byłem w obozach Pol Pota, gdzie czerwoni Khmerzy też wymordowali po prostu 1/6 narodu i Pol Pot nigdy nie został za to skazany. On dożył śmierci normalnie. Masakra. To jest po prostu masakra. On naturalnej śmierci, bo tego nie dodałem, naturalnej. Nigdy nie został skazany za zbrodnie, które dokonał. I tutaj wielu tych SS-manów to samo. Warto do takich miejsc przychodzić, żeby unikać, być może to będzie jakiś mały krok do tego, żeby unikać tego w przyszłości, chociaż to, co się dzieje teraz... No właśnie, to powiedzmy to. To, na co został ten naród tutaj, ile osób zginęło i to, co się dzieje teraz, to jest po prostu masakra. Teraz na wejściu możecie zobaczyć to, o czym wam tam mówiłem właśnie, że tu jak dojechali tutaj na peron, teraz będzie dzielenie na dwie grupy, no i jakieś 25%, już nawet do 30% umieszczane było w obozie, a reszta na śmierć. A tutaj możecie zobaczyć, przez tą bramę wjeżdżał każdy pociąg właśnie z więźniami. Tutaj jest stara część, która była pierwsza wybudowana. Była wybudowana jeszcze z tych rzeczy, które po prostu jak wwieźć Brzezinkę, rozebrali, wyludnili ludzi. Z tego zbudowali baraki, które były robione normalnie z cegieł. I tutaj kobiety zajmowały tą część. Kolejna część to były tutaj baraki, które były już drewniane, budowane. Tutaj wiele z nich zostało zburzonych. To była druga, a później była jeszcze trzecia i jeszcze mieli czwartą w planach. Ogólnie było tutaj ponad 300 baraków, albo 300, albo ponad 300 baraków. Także to była dużo większa skala niż tam było ponad 100 000 ludzi przetrzymanych. Tutaj możecie zobaczyć wagon, w którym w takim podobnym przejeżdżały właśnie osoby. Do takiego wagonu wsadzali około 50 do 70, a nawet niektórzy twierdzą, że około 100 osób. Te osoby jechały często bardzo długo, nie miały ani wody, ani jedzenia, chyba że sobie zabrały. Dodatkowo bardzo złe warunki sanitarne, brak tlenu, dostępu wiele młodych osób, dzieci szczególnie, już zdarzało się, że po prostu po drodze ginęło. Dodatkowo teraz też usłyszeliśmy, że tutaj wszędzie otacza właśnie drut, do którego był podłączony prąd. W Auschwitz było to 400 V, tutaj podobno 720. Jak ktoś dotknął takiego druta, to wiadomo, mocno porażony, albo po prostu ginął. Szkoda, że teraz ten wagon jest cały taki ogrodzony. Pewnie jakieś prace są, ale można sobie wyobrazić tylko, jakie to było małe. Tutaj właśnie teraz idziemy peronem, gdzie przyjeżdżały pociągi i gdzie dochodziło do selekcji więźniów, którzy przyjeżdżali. Też na wejściu, jak byliśmy właśnie w tej sali takiej kinowej, gdzie był puszczony film, też fajnie było powiedziane to, że teraz, które są ostatnie czasy, taka
era, gdzie jeszcze żyją ludzie, albo już jakaś mała garstka ludzi, którzy właśnie przeżyli tutaj ten obóz. No i to jest właśnie takie miejsce, gdzie byli ludzie wychodzili z wagonów, byli od razu dzieleni na dwie grupy, tak jak wam mówiłem. No i tutaj właśnie SS-mani weryfikowali wzrokowo, szybką gadką po prostu to, czy ktoś został skazany na śmierć, czy ktoś został umieszczony w obozie. Tutaj tą drogą szło się już właśnie do komór gazowych. Każdy, kto został tutaj skazany na śmierć, nie zostawał w obozie, zostawał od razu wysyłany pod komorę gazową. Było mówione, że idzie po prostu wziąć prysznic, bo tak jak wam mówiłem, tutaj w komorach gazowych były zamontowane już takie jakby sztuczne prysznice. Ludzie się rozbierali, wchodzili tam po prostu przez te prysznice, tak jakby tam był wpuszczany cyklon B. No i ludzie ginęli w komorach gazowych, a następnie byli spalani. Tutaj jest droga, którą dokładnie osoby wysyłane do komór gazu tędy szły. Ponieważ komory były 4, też były też komory, które tam były dalej. Jeżeli tutaj te dwie były zajęte, było tam wiele osób, wysyłali do innych komór, które były tam jeszcze, tam gdzie ten las. O, tutaj są te zdjęcia właśnie, możecie zobaczyć. Dokładnie to, co wam mówiłem. Przygotowywanie do selekcji. Jak SS-mani stali i dzielili ludzi. Tu kobiety z dziećmi, tu mężczyźni i każdy był weryfikowany, czy się nadaje do pracy, czy nie. No i tutaj przebieg selekcji. I tu jest właśnie, tutaj w tym miejscu stoję. Tutaj jestem przy tym budynku. Tu SS-mani właśnie wysyłają starszego mężczyznę na śmierć, który idzie całą tą grupką do komory gazowej. Tutaj możecie zobaczyć, cała ta grupa, wszyscy idą tam. No i tu możecie zobaczyć, dochodzimy do miejsc. Tu była jedna komora gazowa. Teraz już nie ma tego, fajnie to pokazywali na tym filmie, który oglądaliśmy. Zburzone już po prostu wszystko. Zaraz się dowiemy, to pewnie jak oni uciekali z obozów, to pewnie to poburzyli wszystko. Czyli tu była jedna, tu była druga, po drugiej stronie. No i dodatkowo były jeszcze dwie kolejne w lesie. Jesteśmy tutaj właśnie w miejscu między tymi dwoma krematoriami. Jest tutaj pokój zbudowany. To oczywiście nie było kiedyś. I są 23 tablice o 23 różnych językach. 23 narodowości ludzi, którzy tu właśnie zginęli w Auschwitz-Birkenau. Niechaj na wieki będzie krzykiem rozpaczy i przestrogą dla ludzkości to miejsce, w którym hitlerowcy wymordowali około 1,5 miliarda mężczyzn, kobiet i dzieci, głównie Żydów z różnych krajów Europy. Dobra, jesteśmy tutaj właśnie pod jedną z tych komór gazowych. Tak jak wiecie, były 4, były 2 duże, 2 mniejsze. Ludzie, którzy właśnie szli tam z platformy, ci, którzy byli skazani na śmierć, wchodzili 2 bramami tutaj, przechodzili tutaj do miejsca, gdzie były haczyki na ich rzeczy. Rozbieralnia. Rozbieralnia. Oni po prostu myśleli, że oni idą po prostu się umyć. Następnie przechodzili do miejsca, gdzie nawet 2000 osób chodziło do komory, gdzie dachem SS-mani po prostu w maskach gazowych wsypywali te granulki z cyklonem B. Po 20 minutach sprawdzali, czy wszyscy żyją. Przeważnie po 20 minutach już wszyscy umierali. Sprawdzali, czy wszyscy żyją, czy wszyscy umarli. Jeśli umarli, następnie zwłoki przenosili do palarni. Gdzie, do krematorium. Do krematorium, dokładnie. Gdzie nawet dziennie mogły być spalone 1500 zwłok. W całym obozie szacuje się, że dziennie mogły nawet spalić 4500 ciał. Masakra. No a jeszcze możesz dodać, dlaczego one są zniszczone, czy już wspomniałeś? No właśnie, a zniszczone są tylko dlatego, no właśnie nie, wcześniej mówiłem, czy nie, zniszczone są dlatego, że właśnie jak naziści uciekali stąd, jak już widzieli, że odkryli obóz, że już zostaną, że, wiecie, no uciekali po prostu stąd, to musieli zatuszować zbrodnie, wysadzili właśnie komory
gazowe, no i zostały tylko gruzy. Patrzcie, tu macie piece z krematorium drugiego, w którym spalono zwłoki. Tak wyglądało. Do każdego pieca wkładali parę naraz, bo szkoda było po prostu im czasu, żeby pojedynczo palić ludzi. Temperatura 1000 stopni, także szybko się to wypalało. Oczywiście wcześniej golili głowy, żeby golili włosy, złote zęby wyrywali, no i wrzucali na krematorium. No i jeszcze dodatkowo tam zaraz będziemy przechodzili koło miejsca, gdzie jak wyciągali prochy ludzkie, to tam usypywali do 2 takich wielkich dziur. Jeśli tam się dużo zbierało, ciężarówkami były wywożone do Wisły i po prostu wrzucane tam. Dobra, i teraz będziemy zwiedzić tutaj tą najstarszą część, właśnie baraki, które były budowane z cegły. Dużo z nich musi mieć teraz renowację, ponieważ były budowane z przedwojennej cegły, czyli są bardzo, bardzo stare. No i wiadomo, z czasem to wszystko coraz bardziej zaczyna się sypać. Też wiele budynków można zobaczyć, jest tutaj podpartych już normalnie belkami. Tu możecie zobaczyć z tyłu, tak jak jest ten namiot ustawiony. To wcześniej te dwa budynki też były właśnie tak otoczone. Po prostu jest renowacja robiona. Możecie zobaczyć nawet inny kolor już dachówki, cegły. Bardziej odrestaurowany to jest. Ile można tak powiedzieć. Co do baraków drewnianych. Były to baraki, które były tutaj przywiezione po prostu z Niemiec. W Niemczech były używane jako stajnie dla koni, gdzie w takim jednym baraku było 50 koni. Tutaj w jednym baraku mieszkało 400 osób. Dokładnie 400 więźniów. A tutaj możecie zobaczyć, jak większość tych budynków po prostu jest już podpierana, żeby się nie zburzyły. No, chodzimy do jednego z baraków. Tutaj właśnie teraz słyszeliśmy, że na takich 3 poziomach spało normalnie 4 do 5 osób, a potem jak baraki już były przepełnione, to nawet spało około 7. Wcześniej powiedziałem, że to było takimi drabinkami wchodziło się na górę i to była tylko słoma wyłożona. To było bardzo zimno podobno, w lato było bardzo gorąco. I wcześniej powiedziałem, że 400 osób mogło być nawet w baraku. To był błąd, ponieważ było ich 700, a dochodziło nawet do 1000. Tutaj był akurat barak dziecięcy, gdzie też dzieci po powstaniu zostały tutaj przewiezione, w powstaniu warszawskim. 2 obrazki piękne, wykonane właśnie w 1944 roku dla tych dzieci. No i dobra, kończymy ten odcinek. Uważam, że to jest miejsce, które na pewno bardzo, ale to bardzo warto odwiedzić. Na pewno trzeba wziąć sobie przewodnika, który opowie wam bardzo dużo ciekawych rzeczy. Że moim zdaniem w ogóle nie ma sensu iść bez przewodnika. Nie ma sensu w ogóle. Bo tutaj nie ma za dużo informacji, jest kilka jakichś tam słupków, gdzie tam są informacje, ale to totalny przewodnik. Bezsens. Totalny bezsens. My jeszcze trafiliśmy fajnie pani opowiadała. Dużo ciekawostek takich i... Warto, naprawdę warto i... Polecamy. Kawał historii, który warto znać na pewno. Pozdrawiamy serdecznie. Na razie.